Uszanowanie YouTube. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na relację z Parkrunu Szczecin, który odbył się dzień przed półmaratonem szczecińskim, gdzie byłem zającem. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Miejsce jest oznaczone, także najpierw biegniemy duże kółko, przebiegamy to miejsce, tak, i potem drugie małe i meta jest, słuchajcie, 300 metrów, no 200 metrów dalej, tak? Ale tu ktoś będzie stał? Tam są nie, będą strzałki. A czyli duże i potem małe. Dokładnie tak, to pierwsze okrążenie i drugie, nie? Parkrun Szczecin, edycja ostatnia sierpniowa, wakacyjna, 462, 3, 2, 1, start! Powodzenia! Do zobaczenia na mecie! Ratują. I ruszył, proszę Państwa, Parkrun Szczecin, edycja ostatnia sierpniowa, ostatnia wakacjowa i ostatnia przed 10 urodzinami. Pozwólcie, że na początek przedstawię Wam kilka statystyk odnośnie szczecińskiego Parkrunu. Edycja, w której ja wziąłem udział, była edycją 462, a wystartowało w niej 97 uczestników, na co składało się 38 kobiet oraz 59 mężczyzn. Wśród wszystkich zawodników znalazło się ponadto 28 debiutantów. A jeśli chodzi o wolontariat, to wolontariuszy w ten dzień stawiło się w Szczecinie 21. Trasa, mimo że w parku, to biegnie w większości po takiej asfaltowej ścieżce pieszo-rowerowej, bo po lewej jest ta piesza, gdzie biegnę ja, gdzie biegnie reszta uczestników, a po prawej, tego pokażę, jest ścieżka rowerowa, z której my jako biegacze, oczywiście jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie korzystamy, żeby nie przeszkadzać rowerzystom, ale całkiem ładnie tutaj. Tam jest jeziorko. Tutaj taki dość spory las. Także całkiem przyjemne widoki. O, jest strzałeczka, żeby się nie zgubić. I skręcamy w lewo. Ale to emocje. Jak tam, przyjemna trasa? Super, tak. Super, ja widziałem, że mi nie są normalne. Ale nie, jest super. No też tak, mimo że wiesz, jest asfalt Pogoda. tutaj, nie? Uważam, że idealna pogoda. Tak, to prawda, wczoraj popadało. To dzisiaj dość przyjemnie, a i też to nas dookoła robi wrażenie, nie? w życiu, No, ale teraz już spokojnie. no taki mocny start był. Nawet Bo się ludzie nie mogą doczekać półmaratonu jutro. I wydarli. Powodzonka. do zobaczenia na mecie. Start był mocny, więc chyba to dobry moment, żeby wspomnieć rekordy trasy. Wśród kobiet rekord wynosi 16 minut i 22 sekundy i został ustanowiony przez Monikę Andrzejczak 13 października 2018 roku.
Jeśli chodzi natomiast o panów, to rekord wynosi 15 minut i 14 sekund. Ustanowił go Paweł Pankatow 1 kwietnia 2017 roku. Dla mnie dzisiaj start raczej taki bez presji na wynik, raczej żeby zobaczyć trasę, żeby Wam pokazać trasę, no i żeby mieć taki rozruch przed jutrzejszym półmaratonem. Ale trzeba przyznać, że trasa póki co wygląda na dość szybką, no i też pogoda dość sprzyja temu nieco szybszemu bieganiu. A jak jakieś ćwiczenia ktoś chciałby sobie w przerwie machnąć, tutaj proszę bardzo, mini park nie kalesony, kalisteniczne. O, tego słowa szukałem. Kalisteniczny. Nie, że mi się język poplątał, tylko słowo szukałem. Tak było. Proszę bardzo, miejsce chyba na gryla albo na ognisko. Wszystko tu jest. A i tu teraz wracamy do punktu startu i chyba zaczynamy drugą pętlę, która jednak nie będzie taka sama jak pierwsza, a będzie pętlą mniejszą. Około 2-kilometrową, bo pierwsza tych kilometrów miała 3. Dzięki. Nie no, tu kulturka była jak na jakichś dużych imprezach. Z lewej finisherzy, z prawej ci, którzy biegną drugą pętlę. No i jeszcze PZ na głośnikach, jest fajnie. I rozpoczęła się druga pętla. W tym momencie jeszcze walczyłem ze sobą, żeby jednak nie biec tak mocno. Miałem w planach delikatnie zwolnić, no ale jak zobaczycie za chwilkę, nie bardzo mi się to udało. I 4. kilometr za mną. No, jest szybciej niż planowałem, ale noga podaje, pogoda pozwala, mogę jeszcze w miarę komentować bieg na bieżąco, to skorzystam już ten ostatni kilometr, podobnie zrobię. 4. kilometr pokonałem z tempem 4:34. Więc wykorzystałem po prostu to, jak mówiłem przed chwilą, że się całkiem dobrze czułem. I 5. starałem się mniej więcej biec tak samo. Finalnie udało mi się go ukończyć na tempie 4:36, co w ten dzień nie było moim maksymalnym tempem. Gdybym nie miał tej świadomości, że dnia następnego jestem zającem, no to pewnie bym jeszcze bardziej te 2 ostatnie kilometry przycisnął. No ale tu też jest taki dobry prognostyk, że kończąc
bieg na 5 km szybszym tempem niż zaczynając i zwłaszcza, że te wszystkie kilometry od początku każdy kolejny rósł był coraz szybszy, no jest dobrym prognostykiem na przyszłość. I już ostatnia prosta, ostatnie 300 metrów. Tam już widać metę, słychać wolontariuszy, no i też widać tokeny. Tak jest. 24, pięknie. Dzięki. Uwaga, rowery i rowerów, uważajcie, proszę na nasz park. Dzięki. Dzięki. Dobry, fajna trasa, taka w parku, szybka, spoko. I tyle, proszę Państwa, z Parkrunu Szczecin. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taki format jak dzisiaj, bo też jest delikatnie zmodyfikowany, powiedziałbym taka hybryda ostatnich moich formatów. A jeśli macie ochotę zobaczyć moją relację z półmaratonu w Szczecinie, gdzie byłem zającem, pacemakerem, ja jej jeszcze nie widziałem, bo dopiero nagram ją jutro, to macie ją gdzieś tutaj na ekranie. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Na razie, cześć.